Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku ocena wyników mojego portfela w październiku 2022 roku. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ocena wyników mojego portfela w październiku 2022 roku, ale na wstępie oczywiście informuję, że nie ma żadnej gwarancji. Jestem tego w pełni świadomy, że nie ma żadnej gwarancji, że te wyniki historyczne się powtórzą w przyszłości. Może być wynik zdecydowanie gorszy, może być wynik zdecydowanie lepszy, może być bez zmian. Jestem w pełni świadomy tego na podstawie mojej ponad 20-letniej historii na rynkach finansowych, że naprawdę nie ma żadnej pewności i gwarancji tego, że te wyniki się powtórzą. Jestem o tym święcie przekonany, po prostu wiem to z doświadczenia. No i oczywiście wiem także, że ta moja metoda inwestycyjna, którą opisuję, jest bardzo dopasowana do mojego profilu ryzyka. Mój profil ryzyka osobisty jest podwyższony. Mam większą odporność na ryzyko, chcę podejmować większe ryzyko i oczywiście jestem nastawiony na to, że może być w moim portfelu zdecydowanie więcej straty niż w takim portfelu przeciętnego inwestora, więc to, co teraz przedstawiam, jest bardzo dobrze dopasowane do tego, jaki jest mój charakter, jaka jest moja osobowość inwestycyjna. No i oczywiście, jaka jest moja filozofia inwestycyjna. Mówię o tym bardzo często, ale ten kanał ma za zadanie edukować, więc obserwacja mojego portfela ma dać użytkownikom wgląd w to, jak profesjonalni inwestorzy dokonują transakcji, na czym się skupiają, co jest ważne. I oczywiście taka forma edukacji moim zdaniem jest jednym z najlepszych tych zagadnień, które są związane, które są poruszane na moim kanale. I jaka jest oczywiście moja filozofia? Moja filozofia jest taka, żeby reagować, a nie prognozować. Być przygotowanym na każdy scenariusz, nie zakładać w ciemno czegoś, co może się wydarzyć. Dlatego jestem bardzo elastyczny. Ta filozofia pozwala właśnie na to, żeby być gotowym na każdy scenariusz. Naprawdę ludzie są omylni, ludzie popełniają błędy, profesjonalni inwestorzy także popełniają błędy. Warto być elastycznym, żeby się bardzo dokładnie dopasować do zmieniającej się sytuacji. Oczywiście nie używam analizy technicznej, co nie oznacza, że analiza techniczna jest według mnie zawodna. Nie korzystam z żadnego magicznego oscylatora, jakiegoś magicznego wskaźnika, który mógłby mi tutaj generować wskazania. To zupełnie mnie nie obchodzi. Nie korzystam oczywiście z żadnych prognoz. Przy podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym nie bazuję na prognozach. Zupełnie mnie nie obchodzi, czy coś ma być za parę dni, za parę miesięcy w górze, czy ma też spadać. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Nie na tym się zarabia, nie na tym się koncentruje inwestor, który ma osiągać swoje sukcesy. Zupełnie prognozy są nie do wykorzystania przy podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych na rachunkach rzeczywistych. I oczywiście jestem w pełni świadomy, że to, co robię, to nie jest hazard, tak? Czyli nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, nie stawiam wszystkiego na jakiś scenariusz, który ma się sprawdzić, albo się nie sprawdzi. Mam bardzo zdywersyfikowany portfel, o czym za chwilę będę mówił szczegółowo. Natomiast to, co robię, nie jest hazardem oczywiście, ponieważ przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, przy odpowiednim ryzyku hazard nie występuje i powielanie schematów, powielanie decyzji temu po prostu sprzyja, żeby nie traktować inwestowania jako hazardu, stawiania wszystkiego na jedną kartę. Nie na tym się zarabia. I oczywiście jestem święcie przekonany, że ta metoda, która teraz jest, którą ja przedstawiam, którą lansuję, czyli reagowanie, a nie prognozowanie, korzysta tylko i wyłącznie z czystej ceny, a to jest naprawdę bardzo pomocne, ponieważ nie obchodzi nas historia, liczy się tylko i wyłącznie przyszłość. To wszystko pozwala się pozbyć tych skrajnych emocji, chciwości i strachu, ponieważ bycie na rynkach finansowych, bycie zaangażowanym na prawdziwym kapitale
wiąże się nieustannie z wielką sinusoidą poruszania się po emocjach, skrajnych emocjach, chciwości i strachu, a posiadając metodę inwestycyjną jesteśmy w stanie zapanować nad tymi skrajnymi ekstremami tej sinusoidy. Chciwości, kiedy nam idzie bardzo dobrze, i strachu, kiedy jesteśmy na dnie i uważamy, że to, co robimy, jest po prostu nieefektywne, ma ujemną efektywność. Czy rzeczywiście to działa? No, każdy z Państwa może, którzy śledzą moje postępowania, może ocenić, czy faktycznie tak się dzieje. I oczywiście bardzo gorąco polecam taką filozofię reagowania, a nie prognozowania dla siebie, żeby cały czas utrzymywać ją w grze, ponieważ ona pozwoli przetrwać na rynku, a to jest po prostu bardzo istotne, naprawdę bardzo istotne. No i oczywiście filozofia reagowania, a nie prognozowania pozwala być gotowym na każdy scenariusz, bo ja naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, co będzie za tydzień na rynkach finansowych. Czy będą wzrosty, czy będą spadki. Czy dolar się umocni albo osłabi, czy tam będzie jakaś wojna, czy też nie będzie, czy będzie kontynuacja tendencji gospodarczych w taki sposób, który jest negatywny albo pozytywny dla giełd papierów wartościowych. Naprawdę reagowanie, a nie prognozowanie, ta filozofia inwestycyjna pozwala być dopasowanym do każdego scenariusza. Ja osobiście na przykład w tym roku nie zakładałem, że będzie wojna, a jednak mój portfel najlepiej w tym roku performował właśnie podczas konfliktu zbrojnego. Gdybym ja bazował przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie prognoz, to oczywiście poniósłbym wielkie straty, a prognozowałem, że nie będzie wojny, a jednak była i rynek zweryfikował to, ponieważ moja metoda inwestycyjna, czyli reagowanie, a nie prognozowanie, bardzo elastycznie dopasowała się do tej sytuacji, która powstała, i oczywiście zachęcam do tego materiału, który jest tam w rogu, dotyczący tego, jak oceniłem wyniki mojego portfela w lutym 2022 roku podczas wojny, żebyście Państwo mogli się zaznajomić, co ja wtedy mówiłem, jak ja wtedy reagowałem. No i oczywiście to wszystko pozwala na spokojny sen. Każdy z Państwa, który inwestował, który właśnie podlegał tym skrajnym emocjom, chciwości i strachu, wie, że kiedy jesteśmy na tej sinusoidzie, na tych punktach ekstremalnych, to bardzo często prowadzi to do bezsenności, do niemożności spokojnego funkcjonowania, a taka metoda inwestycyjna pozwala po prostu na spokojny sen i po prostu przetrwanie na rynkach finansowych, a to już jest sukces, jeżeli przetrwamy, udaje nam się utrzymać kapitał, a to jest bardzo istotne. I naprawdę nie obchodzi mnie, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, naprawdę nie obchodzi mnie to, dlatego, ponieważ właśnie moja metoda inwestycyjna, moja filozofia inwestycyjna dopasuje się elastycznie do sytuacji, więc naprawdę, czy pójdzie w górę, czy też w dół, naprawdę nie ma to żadnego znaczenia i po prostu jako, że jestem cały czas na rynku, więc jestem elastycznie dopasowany do bieżącej sytuacji. Tak działają hedge fundy, czyli fundusze inwestycyjne bardzo profesjonalne, których zadaniem jest pobijanie wyników rynkowych bez względu właśnie na koniunkturę, czy mamy bessę, czy mamy hossę na rynkach akcji. Fundusze inwestycyjne przy klasycznym założeniu, czyli te fundusze hedgingowe, ich klasyczne założenie miało właśnie dawać dodatnią stopę zwrotu bez względu na koniunkturę na giełdzie papierów wartościowych. No i patrząc na te wyniki inwestycyjne, które z miesiąca na miesiąc Państwu pokazuje, myślę, że filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania odpowiada pozytywnie na to, że ona właśnie działa tak jak strategie funduszy hedgingowych, które staram się tutaj odwzorowywać. No i oczywiście jestem w pełni świadomym, że będąc cały czas na rynku, zdecydowana większość moich transakcji jest stratnych, tak? Zdecydowana większość, nawet chyba około 70% moich transakcji jest stratnych, więc ja jak myśliwy czekam po prostu na trend, na to, żeby mój system to wyłapał, żeby moja filozofia otworzyła pozycję właściwą do trendu i później, żeby ta tendencja, która zostanie wychwycona przez moją metodę inwestycyjną, pozwoliła odrobić wszystkie straty, zarobić na kolejne straty i oczywiście dać tą dodatkową stopę zwrotu, która będzie mnie cieszyła jako inwestora. Więc oczywiście jestem w pełni świadomym, że większość moich transakcji będzie stratnych, no ponieważ to jest cena bycia cały czas na rynku i czekania na okazję, czyli na ten trend, który pozwoli ponieść pozycję i dać dodatnią stopę zwrotu. A kiedy się wycofam, na przełomie poprzedniego i tego roku zapowiedziałem, gdzie jest mój punkt, którego przekroczenie pozwoli mi
stwierdzić, że jednak moja filozofia inwestycyjna nie działa. Jednak na podstawie historii ostatnich miesięcy poprzedniego roku jestem bardzo daleko od tego punktu, więc nie muszę się martwić, że akurat on się zmaterializuje, będę musiał ponosić konsekwencje tego, że jednak ta moja decyzja, moja filozofia inwestycyjna jest zawodna. Na razie jestem zdecydowanie daleko od takich decyzji. No i oczywiście jednym z bardzo istotnych kluczy do sukcesu jest dywersyfikacja. Mam bardzo szeroką dywersyfikację. Mam portfel średnioterminowy, mam portfel krótkoterminowy. Działam oczywiście na dźwigni, ponieważ jest to dopasowane do mojego profilu ryzyka. Jestem w stanie ponosić większe ryzyko, więc działam na dźwigni finansowej. Na portfelu krótkoterminowym mam dźwignię 10:1, na portfelu średnioterminowym mam 1:1, czyli łącznie mam dźwignię 5:1 i to jest dokładnie dopasowane do tego mojego profilu ryzyka, do tych założeń, które sobie założyłem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. No i oczywiście dywersyfikacja poza tą dywersyfikacją czasową oznacza także dywersyfikację o 5 klas aktywów, o ponad 30 różnych instrumentów finansowych i bycie cały czas po prostu na rynku i obserwowania tego, czy ten trend się pojawi gdzieś, czy też się nie pojawi. No i oczywiście jestem w pełni świadomy, że nie ma gwarancji, że te wyniki z przeszłości się powtórzą w przyszłości. Jestem o tym naprawdę święcie przekonany. No i oczywiście mając takie założenie, nie muszę się dodatkowo stresować, że pewnego rodzaju wyniki czasami mogą być nieosiągnięte, a czasami wyniki są zdecydowanie lepsze niż wcześniejsze teoretyczne założenia. Nie ma gwarancji, jestem o tym święcie przekonany, że wyniki nie muszą się powtórzyć w przyszłości. No i oczywiście jakie są te wyniki? Październik był bardzo ciekawym miesiącem, ponieważ rynki w pierwszej kolejności spadały i wyglądało na to, że na indeksach giełdowych może być nawet krach, ale doszło później do interwencji. Ten poziom, o którym bardzo często mówi, 3600 punktów, jednak się obronił. Próbowano z tego poziomu wywołać jakiś większy impuls wzrostowy. Teoretycznie on się pojawił, ale część instrumentów finansowych tego nie potwierdzała. Są też miks sygnałów, generalna konsolidacja, no i wynik, taka stopa zwrotu od samego początku tego roku w moim portfelu to jest plus 32,3%. I jeżeli porównam tą stopę zwrotu do wyniku, który był osiągnięty po zakończeniu września, to widać, że w październiku miałem stratę około 3%, 3 punkty procentowe obniżenie wyniku od samego początku tego roku, ale pomimo tego jestem bardzo zadowolony, ponieważ ponad 30% stopy zwrotu w tym roku zadowala mnie nie tylko, ponieważ pobija to inflację, ale także daje tą dodatkową stopę zwrotu, która jest dla mnie niezwykle istotna. Spełnia to wszystkie moje założenia i cele. Co najlepiej performuje? Oczywiście najlepiej zachowuje się Bitcoin. No, jestem cały czas pod wielkim wrażeniem, jak bardzo duża jest synchronizacja mojej filozofii inwestycyjnej z rynkiem Bitcoina. Bardzo dobrze performują pary związane z jenem japońskim, euro-jen, dolar-jen. Mam bardzo dobre ostatnio wyniki na cenie złota, także tutaj jestem z tego bardzo zadowolony. I oczywiście indeksy giełdowe także bardzo dobrze się zachowują. Indeks Nasdaq, indeks S&P, który w ostatnim czasie pozwala naprawdę być bardzo usatysfakcjonowanym wynikiem, synchronizacją tego indeksu z rynkiem. No i na przykład indeks japoński także bardzo dobrze w moim portfelu performuje. A co źle performuje? Jest bardzo wiele takich instrumentów. Między innymi bardzo źle zachowuje się para euro do Nowej Zelandii. Tutaj krzywa kapitału dokładnie dla tego instrumentu cały czas spada od paru miesięcy i naprawdę praktycznie każdy sygnał, każde wejście jest stratne i to obsunięcie kapitału jest coraz większe. Jest kilka takich instrumentów, ale ja się tym absolutnie nie martwię, nie boję się, że te pogłębienie tendencji negatywnych może trwać. Dlaczego się nie obawiam? Ponieważ trwa dywersyfikacja w moim portfelu i część tych złych wyników jest pokrywana wynikami instrumentów, które dobrze performują. Te wyniki są neutralizowane, a co jest także istotne, brak zmiany podejścia do takiego instrumentu w pewien sposób i w pewnym momencie może zmienić
taką synchronizację wyników z rzeczywistością. No i najlepszym przykładem jest to, co się dzieje na moich i Państwa oczach z moimi pozycjami na amerykańskiej obligacji T-Note 10-letniej. Co tutaj widać? Był taki czas, kiedy właśnie wyniki bardzo powielały to, co się teraz dzieje w moim portfelu na parze euro do Nowej Zelandii. Były cały czas spadki, ale nadszedł taki moment, kiedy doszło do synchronizacji wyników z rynkiem i nie tylko odrobiłem całą stratę, ale jestem także na plusie na wynikach na amerykańskiej obligacji. No i oczywiście, gdybym podjął decyzję, że wycofuję ze swojego portfela amerykańską obligację, to ta kontrybucja dobrego wyniku, który się pojawił w ostatnich miesiącach na amerykańskiej obligacji, działałaby także negatywnie na wyniki całości mojego portfela, więc absolutnie nie wycofuję się z udziału w moim portfelu z tych transakcji, które cały czas tracą. Śpię spokojny, nie muszę się po prostu o tym martwić, nie muszę się koncentrować na tych rynkach, które cały czas tracą bez względu na to, ile tych transakcji jest. Ciąg złych transakcji jest cały czas duży, ale zupełnie się tym nie przejmuję. No i oczywiście jestem cały czas świadomy, że określiłem sobie pewnego rodzaju poziomy, których przekroczenie spowoduje, że wycofam się w ogóle z tego projektu, jakim jest filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, ale jestem bardzo daleki od osiągnięcia tych poziomów. Wynik ponad 32% stopy zwrotu w 2022 roku jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dowiozę cały wynik do końca tego roku, czyli kolejny rok w moim portfelu będzie pozytywny i nie będę musiał się martwić o to, że ta moja filozofia inwestycyjna nie jest synchronizowana z rynkiem. Myślę, że w poprzednim roku pokazywałem, jak działa to na wzrostach indeksów giełdowych. Teraz mamy spadki indeksów giełdowych, ta metoda inwestycyjna także funkcjonuje. No i zobaczymy, jak tutaj dojdzie do kolejnej zmiany cyklu życia w ogóle rynków finansowych, czyli gdy nadejdzie następna fala wzrostowa, czy wyniki znowu będą dodatnie, czy wyniki mojego portfela będą satysfakcjonujące. Jestem także bardzo ciekawy, czy ten eksperyment na Państwa oczach da pozytywne rezultaty. Jestem całkowicie przekonany, że nie ma gwarancji sukcesów, nie ma czegoś takiego na rynkach finansowych. Jestem o tym przekonany. Nie zakładam, że te wyniki się powtórzą. Mogą być gorsze, mogą być lepsze. Absolutnie mnie to nie interesuje, jakie będą. No chyba że dojdę do tych progów, które są wyznaczone przeze mnie, których pokonanie będzie oznaczało, że moja filozofia chyba nie działa, ale naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo daleki od ich osiągnięcia. Jestem bardzo zadowolony z wyników, które osiągnąłem. Ponad 30% stopy zwrotu w tym roku daje mi dużą poduszkę bezpieczeństwa. Jestem zadowolony i nie muszę się martwić o końcówkę tego roku. I naprawdę nie obchodzi mnie, czy będzie hossa, czy też bessa, czy coś będzie spadać, czy coś rosnąć w końcówce tego roku, ponieważ moja filozofia bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wychwyci. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. A jeżeli ktoś chce śledzić mój portfel w darmowej edycji listopadowej i patrzeć, jak ja to właśnie robię, to zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej. A będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam. Życzę wszystkiego dobrego w listopadzie, dużej dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.